W dzisiejszym filmie zapraszam Was do Oławy. Zobaczymy niewielki barokowy kościółek Świętego Rocha, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia z cudownie ocalałym obrazem, piękny rynek z ratuszem o szczególnej wieży z zegarem figuralno-astronomicznym, Zamek Piastowski, wielokrotnie odbudowywany, choć obecnie zachowały się już tylko fragmenty oraz park miejski, w którym nie brakuje malowniczych stawów i ścieżek. Oława, perła Dolnego Śląska nad Odrą i Oławą, kryje w sobie tysiącletnią historię pełną dramatów i chwały. Jej nazwa wywodzi się od prastarego słowa oznaczającego wodę, co idealnie oddaje położenie między rzekami, które chroniły osadę przed wrogami, ale też przyciągały osadników. Pierwsza wzmianka o Oławie pada w 1149 roku. To darowizna potężnego Piotra Włostowica dla wrocławskiego opactwa. Pół wieku później Henryk I Brodaty, książę śląski, czyni ją rezydencją Piastów, a w 1234 roku nadaje prawa miejskie na prawie średzkim z herbem w postaci walecznego koguta, symbolu tkaczy walońskich, którzy tu osiedlali się. Przez wieki Oława przechodziła z rąk do rąk, od Piastów śląskich, przez koronę czeską, po Habsburgów i Prusy. Zniszczona przez Mongołów, w 1241 roku, wojnę 30-letnią i pożary, odradzała się dzięki przemysłowi i kolei, pierwszej na Śląsku w 1842 roku. W latach 1691–1734 rządził tu Jakub Sobieski, syn Jana III, czyniąc zamek pałacem królewiczów. Druga wojna światowa przyniosła 60% zniszczeń, ale po 1945 roku Oława stała się polskim miastem, zachowując zabytki jak ratusz z unikatowym zegarem czy kościół Matki Boskiej Pocieszenia. Dziś to urokliwe miasteczko z 33 tysiącami mieszkańców, pełne legend o cudach i kogucich tradycji, zaprasza do odkrywania swojej burzliwej przeszłości. W sercu Oławy kryje się barokowy klejnot, kościółek Świętego Rocha, wzniesiony w 1604 roku na miejscu średniowiecznej kaplicy szpitalnej, przebudowany 100 lat później w eleganckim stylu ze spływowym szczytem i sygnaturką z dzwonem. Niewielki, lecz pełen historii. Patron dżumy strzeże pamięci o dawnych epidemiach. To miejsce, gdzie wiara splata się z dramatem rodów królewskich. Nieodłączny symbol oławskiego dziedzictwa. W centrum Oławy na malowniczym rynku wznosi się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, perła dolnośląskiej pobożności, gdzie historia splata się z cudowną opieką Matki Bożej. Pierwotnie kościół Świętego Błażeja z przełomu XIII i XIV wieku, wielokrotnie przebudowywany, w 1944 roku strawił go pożar wojenny, ale cudem ocalał starożytny obraz Matki Bożej Pocieszenia z Witkowa Nowego na Kresach Wschodnich, czczony od wieków za liczne łaski. W 1945 roku ksiądz Tadeusz Pilawski z wiernymi z Buczacza przyniósł go tu, umieszczając w odzyskanej świątyni, co nadało jej maryjne wezwanie. W jubileuszowym 2000 roku kardynał Henryk Gulbinowicz ustanowił to miejsce lokalnym sanktuarium z przywilejami odpustów, otwierając je dla pielgrzymów z całej archidiecezji wrocławskiej. W bocznej kaplicy, dostępnej codziennie, spoczywa ten łaskami słynący wizerunek, otoczony wotami wdzięczności, symbol pocieszenia w cierpieniu, nadziei dla strapionych dusz. Witajcie w sercu Oławy, na magicznym rynku, gdzie historia spotyka się z codziennym gwarem.
Wyobraźcie sobie średniowieczny plac targowy, otoczony kolorowymi kamienicami z XVIII i XIX wieku, które po wojnie odbudowano z pasją, by zachować ich pastelowy urok i bogate detale architektoniczne. Rynek był niegdyś częścią miejskiego systemu obronnego, otoczonego murami i fosą, które zostały usunięte w większości po II wojnie światowej ze względu na zniszczenia i planowanie urbanistyczne w czasach PRL. W centrum dumnie stoi ratusz, którego korzenie sięgają XIV wieku. Obok pręgierz z 1935 roku przypomina dawne kary, a figura świętego Jana Nepomucena i granitowa płyta pojednania dodają mistycyzmu. Rynek to nie tylko zabytki, to miejsce targów, zlotów zabytkowych aut i codziennych spotkań. Ratusz w Oławie to neoklasycystyczny budynek, wzniesiony w 1823 roku według projektu słynnego pruskiego architekta Karola Fryderyka Schinkla. To nie tylko administracyjna siedziba, ale przede wszystkim żywy pomnik przeszłości, który przetrwał wieki zmian, pożarów i wojen. Historia oławskiego ratusza sięga średniowiecza od około 1353 roku, kiedy to inicjatorką budowy pierwszej siedziby władz miejskich była księżna Katarzyna, wdowa po księciu Bolesławie III Rozrzutnym. W tamtych czasach Oława, znana wówczas jako Olał, rozwijała się jako ważny ośrodek handlowy nad Odrą i Oławą, chroniony przez naturalne fortyfikacje rzek i bagien. Pierwszy ratusz służył jako miejsce spotkań radnych, targów i egzekucji, będąc centrum życia społecznego i gospodarczego. Miasto przeżywało rozkwit w XIV i XV wieku, ale nie ominęły go dramatyczne wydarzenia. Najazdy, epidemie i pożary niszczyły budowle, w tym ratusz. W 1585 roku, w okresie świetności Oławy, ratusz przebudowano w stylu renesansowym. To była era prosperity, kiedy miasto biło własne monety i kwitł handel, w tym słynna uprawa tytoniu. Jednak w 1634 roku wielki pożar, największy w dziejach miasta, strawił renesansową budowlę, pozostawiając zgliszcza. Odbudowa trwała ponad 30 lat. Wtedy to dostawiono barokową wieżę, która stała się najbardziej ikonicznym elementem ratusza i przetrwała do dziś w niemal niezmienionej formie. Wieża, wysoka na 58,5 metra, w dolnej części czworoboczna, wyżej ośmioboczna, zwieńczona trzykondygnacyjnym barokowym hełmem z latarnią i galerią widokową, to prawdziwy klejnot architektury. Na wieży umieszczono unikatowy zegar figuralno-astronomiczny z 1718 roku. To mechanizm, który porusza 4 drewniane figury: króla Salomona wymachującego berłem co godzinę, śmierć z kosą sieką w rytm kwadransów, symbol tragicznych losów miasta pełnych zniszczeń i epidemii, alegoria ulotności życia, koguta goniącego kury, nawiązującego do herbu Oławy z białym kogutem na czerwonym tle, inspirowanego walijskimi tkaczami, którzy osiedlili się tu w średniowieczu, oraz obracającą się pozłoconą kulę księżyca, pokazującą fazy astral. Ten zegar to rzadkość na skalę europejską. Podobne mechanizmy znane są z Poznania czy Ołomuńca. Zegar napędza dzwony z 1669 roku z herbem miasta. Oławski ratusz przypomina, jak przeszłość splata się z teraźniejszością. Od piastowskich korzeni, przez pruskie wpływy, po polską niepodległość, tworząc opowieść o przetrwaniu i odrodzeniu. Na bruku starym echo kroków. Czas płynie wolno w cieniu ratusza. Wieża zegarowa opowieści snuje, gdzie historia z miastem się splata i czuwa. Oławo, miasto pamięci,
Twoje mury szepczą o wiekach. Każdy kamień, każda brama to przeszłość, co w sercu trwa. W kościelnych murach głos organów, modlitwy dawnych wieków niesie wiatr. Nad Odrą mosty, jak łącznik czasu, spajają dziś i przyszły świat. Oławo, miasto pamięci, Twoje mury szepczą o wiekach. Każdy kamień, każda brama to przeszłość, co w sercu trwa. Co w sercu trwa. W rynku dziecięcy śmiech miesza się z ciszą, a gwiazdy nad miastem jak wieczna straż. Historia płynie w wodach rzeki, Oława trwa, choć czas ją gra. Korzenie kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła sięgają 1253 roku, gdy powstał pierwszy kościół parafialny, przejęty później przez protestantów i odzyskany przez katolików pod koniec XVII wieku. Obecna trzynawowa świątynia wyrosła w XIX wieku z przebudowy zamkowej sali rycerskiej piastowskiej, symbolu dawnej chwały. To nie tylko miejsce modlitwy, ale żywy skarb Dolnego Śląska. Wyobraźcie sobie koniec XIV wieku. Książę Ludwik I, władca Legnicy i Brzegu, poluje w tych lasach. Tu, w zakolu rzeki, buduje swój prywatny zameczek myśliwski, gotycką perełkę na planie trapezu. Pierwszy kasztelański gród pada w 1428 roku podczas wojen husyckich. Husyci palą wszystko w pień, ale Piastowie nie dają za wygraną. W XVI wieku, pod rządami Joachima Fryderyka, zamek rodzi się na nowo. Architekt Bernhard Neuron zmienia go w renesansowy pałac. Zgrafitowe dekoracje, bogate wnętrza, wieże patrzące na horyzont. Oława kwitnie jako śląski klejnot. Przeskoczmy do XVII wieku. Syn wielkiego Jana III Sobieskiego, Jakub, dzierżawi zamek na ponad 40 lat. To tu, w prestiżowej rezydencji, gromadzi bibliotekę, kolekcję obrazów i marzenia o tronie. Zabudowania gospodarcze rosną, pałac lśni blaskiem baroku. Ale po śmierci Jakuba zamek podupada, zmienia się w magazyn, a na początku XX wieku nawet w wieżę ciśnień. Wojna światowa rujnuje gmach Luizy, serce kompleksu. Czy to koniec legendy? Nie. Lata 60. XX wieku przynoszą odbudowę. Zamek wstaje z popiołów jako siedziba władz. Dziś Urząd Miejski bije z placu zamkowego sercem Oławy. Zamek Piastowski to nie kamień, to dusza Oławy. W sercu Oławy wznosi się ona. Cylindryczna strażniczka z neorenesansowego snu. Wieża ciśnień z 1910 roku. 25 metrów elegancji, zwieńczonej kopułą jak hełm rycerza. Obecnie wieża jest zamknięta dla turystów. Czeka na remont i ma być gotowa w 2027 roku. Wyobraź sobie starożytną Odrę, dziką, meandrującą rzekę, która tysiące lat temu niosła wody z czeskich gór prosto do serca Dolnego Śląska. W Oławie Odra nie była tylko nurtem. To ona rodziła cywilizację. To tutaj średniowieczni osadnicy zakładali pierwsze chaty, a woda napędzała młyny. Tu, tuż poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, powstała jedna z kluczowych śluz, która do dziś szepcze o dawnych barkach pełnych towarów.
Nad malowniczą rzeką Oławą rozciąga się park miejski. Zielona oaza na 24 hektarach, pełna szumu drzew i blasku stawów. Jego korzenie sięgają połowy XIX wieku, gdy na bazie dawnej strzelnicy powstał urokliwy park z restauracją i kręgielnią, gdzie dawni mieszkańcy odpoczywali po codziennym trudzie. Dziś to raj dla spacerowiczów, wijące się ścieżki wzdłuż zalewowych terenów rzeki, skatepark dla młodych, kryta pływalnia i basen dla odważnych. Tu odpoczywasz z rodziną, karmiąc kaczki, lub marzysz na ławce, słuchając legend o piastowskich zamkach w tle.